Szanowni Państwo, zapraszam na krótką informację odnośnie wieś Dragany. Skąd bierze się nazwa? Ano, stacjonowały tam wojska dragońskie jako dragoni, no i stąd Dragany. Umiejscowiona ta wioska jest na terenie województwa lubelskiego. Jest to niewielka wioska, bo licząca tam chyba około 300 gospodarstw. No i to jest historia bardzo podobna, bo to bardzo blisko leży na to Wysokiego, więc historia Dragan jest poniekąd historią Wysokiego, bo to wioska się rozbudowywała, no i to podzielono, na Dragany i na Wysokie. Teraz nic specjalnie się nie działo na Draganach, bo po prostu była to za mała wioska. Dopiero podczas I wojny światowej stanął tam front i nastąpiła na to bitwa pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a wojskami rosyjskimi. Wojska rosyjskie oczywiście w krwawej tej bitwie wyparły tych Austriaków i front poszedł w Karpaty. Ilu zginęło, na to, tych żołnierzy z jednej i z drugiej strony, można powiedzieć, że na tym cmentarzu, tak z lekka biorąc, parę tysięcy na pewno, a jeszcze więcej, 2 razy tyle było, na to rannych. I tych rannych odsyłali do Lublina na furmankach, no bo nie było innych pojazdów. Podczas II wojny światowej w 1939 roku na polach tej wioski Dragany nastąpiła potyczka, no i zginęło 32 polskich żołnierzy. I część wsi spalono, to znaczy 1/4 wsi była spalona przez Niemców. Nastąpił okres okupacji, no i oczywiście okres wysiedleń, pacyfikacji i walki partyzanckiej. Kto na tym najwięcej tracił? Ludność cywilna. W związku z tym, że od strony południowej były pacyfikacje niemieckie oraz przychodziła partyzantka rosyjska, która też w pewnym sensie mordowała, no i przychodziły jeszcze grupy ukraińskie. Też mordowali, no i ci, co tam mieszkali na Roztoczu, po prostu najciężej to odczuli. Dlaczego? Dlatego, że była tam też największa bitwa partyzancka w Lasach Lipskich i Janowskich w 1944 roku. Rozpoczęła się od 9 czerwca, a skończyła się chyba 6 lipca. Zwyciężonych tam raczej nie było i przegranych. Przegrani to byli ci partyzanci. Dlaczego? Dlatego, że 30 000 wojska niemieckiego w stosunku do 10 000, do 3,5 tysiąca było partyzantów, więc wojska rosyjskie rozbiły te oddziały partyzanckie i partyzanci musieli uciec z tego miejsca, co im się udało w pewnym sensie. Po wojnie nastąpił okres stalinizmu. Bardzo ciężkie były podatki, ludzie narzekali, i nastąpiła też likwidacja niektórych, osób, którzy nie wyrażali zgody na ten ustrój socjalistyczno-komunistyczny. Kiedy towarzysz Stalin zmarł, wszyscy się uradowali, że nastąpił to już koniec. Nie była to taka prawda. I doczekaliśmy się do obecnych czasów.
No jakie jest, wiemy, że wojna ukraińska, najpierw pandemia, potem wojna ukraińska, nie? No, czy to sprzyja, dajmy na to, dobremu rozwojowi? Nie. To na tyle, co chciałem powiedzieć.